Wakacje już się rozpoczęły, a ja wciąż nie opublikowałam na ten temat żadnego podcastu. Nie wiem, jak to się stało. W ogóle dawno mnie tu nie było, ale to dlatego, że sama miałam krótki urlop, a w wolnych chwilach zajmowałam się przygotowywaniem raczej dodatkowych materiałów dla moich patronów. Jeśli, tak swoją drogą, jeszcze nie jesteś członkiem mojego klubu na Patreonie, to bardzo zachęcam Cię do spróbowania, bo zaczynamy tam tworzyć naprawdę fajną polską społeczność, grupę osób zainteresowanych polskim i uczących się polskiego. Możesz teraz też wypróbować Patreona przez 7 dni za darmo, więc możesz dzięki temu zobaczyć, czy to Ci się podoba, a jeśli Ci się nie podoba, to możesz po prostu zrezygnować bez żadnych konsekwencji. Link do Patreona zawsze umieszczam w opisie podcastu, więc koniecznie tam sobie zajrzyj. Nie ukrywam, że też dla mnie jest to ważne, żeby wspierać ten projekt, bo bez tego nie będzie mógł on istnieć i nie będzie mógł się rozwijać, więc bardzo, bardzo dziękuję tym osobom, które wspierają mnie moralnie i finansowo. Jestem Wam za to niesamowicie wdzięczna. A dzisiaj w tym podcaście będziemy rozmawiać o wakacjach, a konkretniej o tym, gdzie wybierają się w tym roku na wakacje Polacy. Ceny są coraz wyższe. Nie wiem, czy w Waszych krajach też jest taka inflacja jak w Polsce, więc czy w ogóle stać nas w tym roku na wakacje? Sprawdzimy to zaraz razem w tym podcaście. Zajrzałam do kilku statystyk, do kilku artykułów i będę Wam o nich opowiadać. A jeśli jeszcze mnie nie znasz, to ja mam na imię Ania i jestem nauczycielką języka polskiego jako obcego, a to jest Płynnie po polsku kanał i podcast również dla osób, które uczą się polskiego. Znajdziesz ten podcast na różnych platformach, ale publikuję go też zawsze na moim kanale na YouTubie z napisami po polsku i po angielsku. A z kolei na mojej stronie internetowej płynniepopolsku.pl znajdziesz transkrypcję do tego podcastu zupełnie za darmo, więc możesz z tych materiałów korzystać. Mam nadzieję, że pomagają Ci w nauce języka, bo chyba nie ma niczego lepszego niż właśnie transkrypcja i podcast do nauki języka. A my zaczynamy nasz dzisiejszy podcast na bardzo przyjemny temat, na temat wakacji. Czy byłeś już na wakacjach? Jeśli tak, to koniecznie daj mi znać gdzie. A jeśli nie, to może masz już jakieś plany wakacyjne na ten rok? Gdzie najchętniej jeździsz? Czy raczej podróżujesz po swoim kraju, czy wolisz wyjeżdżać za granicę? Ja zawsze czuję się trochę rozdarta pomiędzy możliwymi kierunkami podróży, bo wszystkie kierunki wydają mi się ciekawe. W Polsce jest tyle miejsc, których jeszcze nigdy nie miałam okazji odwiedzić, w których jeszcze nigdy nie byłam, a bardzo też bym chciała, ale są też te dalekie, egzotyczne kierunki, które również wydają mi się fascynujące, bo pozwalają nam odkryć coś zupełnie innego, coś, czego nie spotykamy na co dzień, coś niespotykanego. Jak się okazuje, wszyscy Polacy są w tym względzie podzieleni, bo mniej więcej połowa Polaków, którzy decydują się na wyjazd gdziekolwiek, spędza wakacje w kraju, a druga połowa decyduje się na wyjazd za granicę. Przeglądałam różne statystyki i wynika z nich, że ponad połowa wszystkich Polaków zamierza wyjechać na wakacje gdzieś, w Polsce albo za granicę. Widać więc, że nawet inflacja nie jest w stanie nam przeszkodzić w planowaniu wyjazdów latem. Co jest też ciekawe, osoby, które wyjeżdżają za granicę, najczęściej jadą też gdzieś do Polski. To znaczy dzielą swój urlop na wyjazd w kraju i wyjazd za granicę. Bardzo mało, jak przynajmniej wynika ze statystyk, które znalazłam w internecie, nie wiem, czy jest to bardzo wiarygodne źródło, ale bardzo mało Polaków organizuje tylko wyjazd za granicę, bez tego wyjazdu w kraju. Raczej łączy ten wyjazd z wyjazdem gdzieś w kraju, w Polsce. Kierunki podróży zagranicznych w tym roku nie różnią się, szczerze mówiąc, zbytnio od tych z poprzednich lat. Polacy bardzo lubią podróżować do ciepłych krajów, do krajów znajdujących się nad Morzem Śródziemnym, takich jak Grecja, Turcja, Egipt. I to są te 3 top kierunki, najczęściej wybierane kraje przez Polaków.
Szczerze mówiąc, trochę mnie to dziwi, że te kraje się nie zmieniają, bo faktycznie odkąd pamiętam, wszyscy lecą tam na wakacje do bardzo dobrych hoteli z tą opcją all inclusive, gdzie mamy wszystko na miejscu. Nie tylko nocleg, ale też jedzenie i picie. I może nie jest to aż takie zaskakujące, jeśli zauważymy, że z praktycznie wszystkich lotnisk w Polsce można polecieć w te miejsca, można udać się do tych krajów. Mieszkając w Warszawie, może nie zdaję sobie sprawy z tego, jak to jest mieszkać obok małego lotniska, z którego nie ma zbyt wielu kierunków do wyboru, tylko te najbardziej popularne, najbardziej turystyczne. Można więc powiedzieć, że to tak naprawdę lotniska determinują wybory turystów. Polskich przynajmniej. W takie miejsca jak Turcja czy Egipt Polacy latają zwykle na tydzień, na 7 dni. Coraz częściej jednak latają też na 5 dni, jeśli kierunek ich podróży jest niedaleko i jeśli połączenie z Polską jest dobre. To znaczy, czy jest na przykład lot bezpośredni i jak generalnie wygląda ta podróż. Wiadomo, że jeśli połączenie nie jest dobre, jeśli musimy się przesiadać albo zmieniać rodzaj transportu, to sama podróż w jakieś miejsce zajmuje nam cały dzień i nie możemy w pełni skorzystać z tego dnia. Ale jeśli do Hiszpanii czy na Maltę, to często wybieramy 5 dni. Przynajmniej według tych artykułów, które czytałam. Jeśli macie inne doświadczenia z tym związane, to jak najbardziej dajcie mi znać w komentarzach, bo nie jestem w tej dziedzinie ekspertem. Jak możecie się domyślać, w tym roku ceny też zdecydowanie decydują o tym, gdzie się wybieramy. Dlatego na liście popularnych kierunków w tym roku zagościły też na przykład Włochy, znalazły się Włochy. To jest bardzo popularny kraj na wakacje dla Polaków, a także Cypr. Wciąż popularna wśród Polaków jest także Chorwacja. Chorwacja to kraj, do którego bardzo, bardzo często jeździli Polacy kilka lat temu, przed wejściem tego kraju do strefy euro. Wtedy stanowiła bardzo konkurencyjną alternatywę dla tych nadmorskich miejscowości w Polsce, bo w Chorwacji, w przeciwieństwie do Polski, mogliśmy być pewni dobrej pogody, mogliśmy być pewni słońca, a ceny były tak naprawdę porównywalne, były bardzo podobne. Mimo wszystko, mimo tego wprowadzenia euro, Chorwacja pozostała jednak na tej liście tych top kierunków, tych najczęstszych kierunków, które wybierają Polacy na wakacje, więc wnioskuję z tego, że Polacy nie boją się tej strefy euro w Chorwacji. A kiedy porównujemy ten rok 2023 z poprzednimi latami, z rokiem 2022, 2021, 2020, to widzimy też, jak bardzo pandemia wpływała na nasze decyzje o wyjazdach. I nawet nie mówię tutaj o tym, że na początku w ogóle nigdzie prawie nie wyjeżdżaliśmy, ale na przykład jeszcze rok temu, w 2022 roku, chętniej wyjeżdżaliśmy do tych miejsc, do których po prostu łatwo było wjechać, gdzie nie było ograniczeń związanych z wjazdem. Dzisiaj te kierunki nie są już aż tak popularne. Tak było na przykład ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, które straciły na popularności w tym roku, podobno. Natomiast Tunezja, do której nie mogliśmy łatwo wjechać w czasie pandemii i w tym czasie popandemicznym, w tym roku cieszy się większym zainteresowaniem niż w czasie restrykcji. Jeśli chodzi o wyjazdy w kraju, to Polacy najchętniej jeżdżą nad morze. Są też takie osoby, które decydują się na wyjazd w góry, oczywiście, ale jest ich mniej. Niektórzy też wybierają się nad jezioro, na Mazury. Nic się w tych statystykach raczej nie zmienia, bo chyba jest to dość oczywiste, że są to najbardziej atrakcyjne kierunki w Polsce. Najbardziej kojarzą nam się one z wakacjami, ale oczywiście są również takie osoby, które pojadą, które jeżdżą zupełnie gdzieś indziej w Polsce, choć takich osób jest zdecydowanie mniej. Ja też, kiedy wybieram wakacje w Polsce, to zwykle myślę od razu o morzu albo o górach czy o jeziorach, a moje idealne wakacje to zawsze takie, które pozwalają jakby na wszystko. To takie wakacje, które łączą odpoczynek na łonie natury,
ale też z aktywnością fizyczną i trochę ze zwiedzaniem. Najbardziej lubię, gdy mam tego wszystkiego po trochu. Nie za dużo, nie za mało. Nie jest to oczywiście proste znaleźć taki kierunek i zwykle znajduję go dosyć przypadkowo, albo jest to czasem miejsce, które nie wydaje mi się na pierwszy rzut oka zbyt atrakcyjne, ale w ostateczności okazuje się, że łączy w sobie to wszystko, co lubię najbardziej. Tak na przykład miałam z Chorwacją. Można tam trochę pozwiedzać, ale można też odpocząć na plaży, ale można też dużo pospacerować po wyspach i to jest bardzo przyjemne. Osobiście nie przepadam za wygodnymi hotelami, w których mamy wszystko, jedzenie i picie pod dostatkiem. Rozumiem, że to może być bardzo relaksujące, ale ja chyba nie lubię być po prostu wśród turystów, kiedy wyjeżdżam. Nawet kiedy jadę na wakacje w Polsce, w góry czy nad morze, nigdy nie wybieram tych typowych turystycznych kierunków. Zawsze wolę być raczej wśród osób, które są z tego regionu, z tego miasta. Lubię poznawać tę prawdziwą kulturę, lokalne jedzenie, lokalne zwyczaje. Nie przepadam też za mieszkaniem w ogóle w hotelach, kiedy gdzieś wyjeżdżam. Zwykle wybieram miejsca na wynajem od lokalnych osób, jakieś mieszkania czy pokoje. To lubię ja, ale oczywiście nie znaczy to, że każdy Polak to lubi. Trudno też generalizować na temat, gdzie jeżdżą Polacy na wakacje. I jest to temat, który cały czas się zmienia. Przed wejściem Polski do Unii Europejskiej nie było łatwo podróżować w Europie na przykład. Teraz jest to o wiele łatwiejsze i wiele osób z tego korzysta, podróżując nawet też czasem samochodem po tych zachodnioeuropejskich krajach. Dużo zmieniła też oczywiście pandemia, ale o tym już mówiłam. Generalnie jednak trzeba przyznać, że Polacy wyjeżdżają chętniej i częściej niż kiedyś, że chętniej jadą za granicę, że ten wyjazd za granicę nie kojarzy się już z jakimś luksusem, tak jak było to kiedyś, bo ceny w Polsce tak naprawdę teraz, w tych turystycznych regionach, też nie należą do najtańszych i są właściwie porównywalne do tych cen zachodnich, do cen w innych krajach świata. Jestem bardzo ciekawa, jak ty spędzasz wakacje i jakie wakacje lubisz. Gdzie najchętniej jeździsz? Co najchętniej robisz w trakcie swojego urlopu? Daj mi koniecznie znać w komentarzu. Daj znać, czy w ogóle wybierasz się w tym roku gdzieś na wakacje. Jakie są twoje plany i jak jest w twoim kraju? Czy ludzie w twoim kraju są tacy jak Polacy? Gdzie jeżdżą? Czy jeżdżą w ogóle na wakacje? A jeśli tak, to gdzie? Za granicę czy po kraju? Bardzo chętnie się tego dowiem. Jeśli słuchasz mnie na YouTubie, to oczywiście nie zapomnij o subskrypcji. W sumie nie zapomnij w ogóle o subskrypcji podcastu, nawet jeśli słuchasz mnie na innej platformie. Nie zapomnij też o moim klubie na Patreonie. Bardzo chętnie cię tam zobaczę. Będzie mi bardzo miło, jeśli będziesz chciała nawet z tych 7 darmowych dni skorzystać i zobaczyć po prostu, jakie materiały tam publikuję. I to chyba wszystko z mojej strony na dzisiaj. Życzę ci miłych wakacji, ale do usłyszenia niebawem, bo w te wakacje na pewno się jeszcze usłyszymy. Pa, pa!